Jak korzystać z czatu GPT? Zaczynamy od samej rejestracji i stworzenia konta. W pierwszym kroku musisz wejść tutaj właśnie na stronę openai.com. Gdy już będziesz na tej stronie, to tutaj w prawym górnym narożniku masz coś takiego jak Try Chat GPT. Kiedy w to klikniesz, no to wyskoczy Ci okienko z możliwością założenia konta lub też prawdopodobnie zalogowania. Możesz założyć konto poprzez Gmaila, możesz poprzez konto Google, konto na Facebooku albo standardowo właśnie podać swojego maila, na przykład na O2 czy gdzie tam go masz. Ja gdy kliknę w to Try Chat GPT, od razu zostanę przekierowany tutaj do czatu, więc możesz sobie zatrzymać w tym momencie to wideo i przejść do tego kroku, aby założyć konto. Powinno Ci to zająć kilka sekund dosłownie. W momencie tutaj u mnie akurat on jest systemowy, czyli jeżeli mam tryb ciemny, no to będzie ciemny. Możesz ustawić sobie po prostu właśnie ciemny, żeby był, albo jasny, tak, czyli indywidualnie pod tą aplikację. Możesz ustawić sobie tutaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli że będziesz chciał podać kod na maila, który Ci przyjdzie, kiedy będziesz chciał się zalogować. Możesz tu podać jeszcze kilka innych ciekawych możliwości, ale tu mamy także m.in. coś takiego jak lokalizacja alfa i tutaj właśnie ustawiamy nasz język. W wersji angielskiej prawdopodobnie tu będzie napisane language albo coś w tym stylu, albo location, ale raczej tutaj, jak dobrze pamiętam, było tutaj chyba language. I wtedy wybierasz sobie tutaj tą pozycję. No i na liście musisz znaleźć język polski. Po wybraniu języka polskiego wystarczy, że na samym dole po prostu klikniesz sobie tutaj zapisz. Tutaj tego zapisz widzę nie ma, więc w tym momencie nie musisz tak nawet zapisywać. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj krzyżyk i dane będą zapisane. W tym momencie język powinien się przełączyć na polski. I tutaj powinieneś właśnie widzieć już te instrukcje w języku polskim, a nie angielskim. A i tak samo, kiedy klikniesz tutaj w swoją nazwę użytkownika, zamiast ustawień powinno być właśnie, settings powinno być właśnie ustawienia. Dobrze. Teraz kilka słów, czym właściwie jest ChatGPT. ChatGPT to jest model sztucznej inteligencji, który uczy się na różnych tekstach ludzi, tak w dużym skrócie mówiąc, no i na ich podstawie może udzielać Ci informacji, może pomóc Ci tworzyć treści i wiele innych rzeczy. ChatGPT w wersji tej, której właśnie teraz testujemy, czyli 3,5, tak jak tutaj widzisz, jest całkowicie darmowy. To znaczy, że nie musisz za niego w ogóle nic płacić, nie wymaga żadnych opłat aktywacyjnych, miesięcznych abonamentów itd. Ten model ma jednak pewne ograniczenia, na przykład nie ma dostępu do internetu, przestał się już uczyć dobrych kilka lat temu, więc jego wiedza też może być ograniczona, nie będzie aktualna, ale w zupełności wystarczy do podstawowych zadań. No i jeżeli później będziesz chciał upgrade'ować go do wersji kolejnych, to tam na moim kanale znajdziesz też filmy a propos pluginów, a propos innych możliwości czatu GPT w wersji 4, tej płatnej, ale na początku proponuję Ci przetestować wersję darmową. Jak się z nią zapoznasz i stwierdzisz, że działa super i chcesz więcej, to wtedy wskocz na kolejny poziom. Wcześniej myślę, że warto i tak wypróbować darmowe możliwości, może zupełnie Ci wystarczą. No dobra. Co teraz możemy tutaj zrobić? Możesz czatu zapytać o coś, możesz stworzyć jakieś zapytanie, ale chcę Ci pokazać, czym są właściwie prompty i jak można komunikować się z właśnie tym modelem sztucznej inteligencji. Więc stwórzmy teraz pierwsze polecenie do czatu GPT. Na przykład niech to będzie: stwórz post na Facebooka o piłce nożnej. Dajemy mu Enter, albo tutaj tą strzałeczkę klikamy, aby wysłało. Przesunę siebie na bok, aby było to lepiej widać. No i zobacz, mamy post. On już zrozumiał doskonale, że będzie to medium społecznościowe, dlatego daje nam tutaj emotikonki, tak? Świat piłki nożnej. Dajemy kolejne jakieś rzeczy. Coś tu się dzieje. Jakieś hasztagi, to jest prosty opis. To teraz zobacz, jaki będzie efekt, kiedy stworzymy właśnie taki podstawowy prompt. Będzie on nieco bardziej angażujący, ale jeszcze to nie będzie coś wow. O zaawansowanych promptach porozmawiamy kiedy indziej. Tutaj jest tylko i wyłącznie, żeby chcę Ci pokazać, o co w tym chodzi. Wciel się w rolę profesjonalnego copywritera. Tutaj wiem, że zawsze robi błąd. Writera, dobrze. Z 10-letnim doświadczeniem w tworzeniu treści na media społecznościowe, które uwielbiają użytkownicy. Stwórz
interesujący post, który zaciekawi i zaangażuje fanów mojego profilu. Kropka. Post ma dotyczyć piłki nożnej, a dokładniej ostatniego meczu reprezentacji Polski z Niemcami, gdzie wygraliśmy 1-0 po strzelanym golu Lewandowskiego. Kropka. Oczywiście taki mecz, nie wiem kiedy był, nie wiem czy się odbył i nie wiem czy Lewandowski strzelił gola, ale tyle wystarczy informacji, bardziej rozbudowaliśmy, widzisz, to zapytanie, tak, żeby był mecz Polski z Niemcami, będzie wiedział, o czym ma opowiedzieć, kto strzelił gola i o tym ma wspomnieć. Dodajmy jeszcze, albo dobra, to wystarczy w sumie, zróbmy Enter i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Widzisz, zobacz, zupełnie inny efekt, bo daliśmy mu trochę bardziej już rozbudowane informacje, tak? Mamy efekty, mamy flagę polską, więc widać fajnie tutaj się zrobiło, tak? Niesamowite emocje, wygraliśmy, tak? Wczorajszy mecz był i opisuję właśnie nawiązać tę sytuację, a co powiedzieć o i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, ten mecz jest znacznie bardziej, ten post jest tutaj znacznie bardziej rozbudowany. Chcemy usłyszeć wasz doping, tak? Wasze opinie, chcemy zobaczyć, co się dzieje. Dajcie znać w komentarzu, co tu myślicie, jak uważacie, kto powinien jeszcze strzelić gola, albo coś w tym stylu. Możemy poprosić, dając też więcej instrukcji, tak? Czyli podaj mi 5 propozycji, jak zacząć taki post, tak? Podaj mi 3 angażujące zakończenia, tak? Gdzie zapytasz na przykład o żółtą kartkę albo coś w tym stylu, tak? Czy powinniśmy wygrać, czy taki wynik jest sprawiedliwy, uważasz? No coś w tym stylu, nie? Myślę, że tego typu rzeczy Ci zaproponuję. I to będzie ciekawe rozwinięcie, więc tak widzisz, możemy zrobić albo taki post, który myślę, że też już jest niezły, ale po pierwsze jest bardzo, bardzo, bardzo ogólny, nie jest aż taki angażujący, ale fajnie dodaje emotki, prawda? Jakoś tam się dostosowuje w ten styl mediów społecznościowych. No albo tu, gdzie robimy coś angażującego, dajemy hasztagi. Oczywiście możemy to jeszcze bardziej rozbudować, tak? Czyli poprosić go w tym momencie, kontynuując temat, czyli na przykład podaj mi jeszcze 10 hashtagów związanych z tym tematem. Tak widzisz, mamy tutaj od razu kilka jeszcze 10 propozycji. Błyskawicznie ten czat odpowiada. Działa on naprawdę bardzo szybko, bardzo fajnie, bardzo sprawnie. No i jak działa dalej ten czat? Możesz po prostu kontynuować z nim rozmowę, bo on rozumie kontekst, tak? Więc to nie działa tak jak, może pamiętasz jeszcze takie stare chatboty gdzieś tam na gadu, coś w tym stylu, że kiedy ty mu zadajesz pytanie, on odpowiada bezpośrednio na nie, tak? Czyli, no nie wiem, prosty kalkulator, czy nie wiem, co tam generalnie mogło być w takim czacie. Jak go coś zapytasz, on wyłapuje pewne słowa i odpowiada. A ten tutaj, i możecie odpowiedzieć tylko na ostatnią wiadomość. Ten tutaj rozumie kontekst, więc możemy dalej kontynuować, zadając mu pytania. Czyli na przykład podaj jeszcze 5 ciekawych wezwań do działania kończących tamten post. Przecinek, nawiąż do wyniku i emocji kibiców. Zapytaj też o ich opinię. Kropka. Wezwanie do działania ma być krótkie, jednak bardzo silnie angażujące. Dobra, coś w tym stylu. No i zobacz, od razu mamy już propozycję. Zagłosuj na najlepszego zawodnika meczu. Kto według Ciebie widzisz, rewelacyjnie, tak? Nie zrobił do tego, ale pyta właśnie o opinię, o to, co powiedziałem, więc mamy ekstra, tak? Jaki moment z meczu? No kurczę, zapadł Ci najbardziej, tak? I to są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo wtedy od razu każdy, kto widział ten mecz, zaczyna się zastanawiać, co się tam takiego wydarzyło. Mówię, ja pamiętam ten moment, kiedy tam ktoś dostał żółtą kartkę, tak? A ja pamiętam, jak tam kibic wybiegł na boisko. I tego typu pytania, po pierwsze, poruszają emocje. Jak wiemy, emocje są bardzo angażujące, bardzo dobrze wpływają na jakikolwiek kontakt, szczególnie w mediach społecznościowych, a po drugie daje to właśnie siłę do komentowania. Ktoś powie, że wynik meczu nie powinien być taki, a inny powie, powinien być taki, a inny, że taki. Więc tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych możliwości, co można z tym
zrobić, no i jak działać, żeby to fajnie tutaj wszystko wyglądało. Myślę, że to tutaj ten temat możemy zakończyć, jeśli chodzi o tworzenie promptów i o to, że czat działa dalej, tak? Czyli on rozumie kontekst i możesz z nim kontynuować dalej rozmowę, nawiązując do tego tematu. Tak? Możemy tutaj także poprosić, podaj mi jeszcze 3 pomysły na posty związane z piłką nożną. No i widzisz, on poda teraz od razu 3 pomysły. Może być wywiad, tak? Może być jeszcze coś, wybór drużyny, marzeń o ekstra. Też jest świetny pomysł, prawda? Bo to jest taki już luźniejszy post, no ale chyba każdy, kto grał kiedyś w FIFA, czy interesuje się piłką nożną, pomyślał o tym, jak wyglądałaby jego drużyna marzeń, tak? Czyli tu by ściągnął Ronaldinho, tak? Czy jakieś inne, połączyłby to z Lewandowskim, jeszcze kimś innym, Ronaldo i to oni wszyscy by grali w jednej super jakiejś drużynie. Myślę, że to jest też świetne pytanie na po prostu luźny post, w momencie, kiedy nie ma sezonu, nie ma jakiegoś tam okazji innej właśnie w nawiązaniu do ostatniego meczu czy czegoś w tym stylu. Tak więc to tyle, co musisz zapamiętać. Czat pamięta kontekst, jak działają prompty, czyli dajesz mu dodatkowe instrukcje, zamiast po prostu napisz post, to wciel się w rolę copywritera, wciel się w rolę profesjonalisty, wciel się w rolę osoby, która zna się na tym, ma doświadczenie w branży, może powiedzieć też właśnie 10-letnie, 5-letnie, 3-letnie, używaj języka, który będzie prosty, który będzie trudny, który będzie fachowy, tak? Wiadomość ma być rozbudowana, ma być krótka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu elementy mają bardzo duże znaczenie. Super, a więc wskakujemy teraz na kolejny level, czyli Custom Instructions, czyli takie dopasowanie, dostosowanie czatu GPT właśnie pod swoje preferencje, abyśmy za każdym razem nie musieli pisać właśnie tego typu instrukcji. Wciel się w copywritera z 15-letnim doświadczeniem, stwórz post itd., tylko to możemy już z góry zrobić jakby takie predefiniowane. W tym celu przechodzimy tutaj na bok. Muszę przesunąć w sensie swoją kamerkę. I schodzimy z powrotem w ustawienia, więc klikamy swoją nazwę użytkownika i teraz tutaj zaraz nad ustawieniami mamy, jak zmieniłeś język na polski, masz dostosuj ChatGPT, jeśli nie, to masz właśnie Custom Instructions. Wchodzimy sobie w tą tutaj opcję, no i tak jak widzisz mamy tutaj 2 pola. U mnie tutaj już jakiś tekst się znajduje, ja zaraz omówię co, dlaczego, tak i tak dalej. Pierwsze co musisz zrobić, to kliknąć właśnie tutaj w to pole, aby aktywować nasze dostosowanie czatu GPT. No i teraz jak to działa, o co w tym chodzi i co tutaj możemy zrobić. Więc tak, w pierwszym polu musimy tutaj opisać, kim jesteśmy, na czym się znamy, co chcemy, aby czat GPT wiedział o nas, tak? Czym się zajmujemy i tak dalej. Jak klikniesz w to pole, to tu z boku wyskoczy Ci właśnie tutaj inspiracja, gdzie się znajdujesz, czym się zajmujesz zawodowo, tak? Jakie masz cele i inne tego typu rzeczy. Dzięki temu ChatGPT będzie mógł Ci jeszcze lepiej odpowiadać. Mam na imię Jan. To użyłem po to, bo chcę, aby ChatGPT zwracał się do mnie po imieniu, bo uważam, że będzie tak miło, więc tak możemy zrobić. Więc Ty możesz tak samo zrobić, napisać. Mam na imię Paweł, Karolina, Wojtek i tak dalej. I dalej opisujesz to, czym się zajmujesz. Czyli na przykład jestem trenerem osobistym i codziennie ćwiczę na siłowni. Moją pasją jest także zdrowe odżywianie i interesuję się również kalisteniką. Szczególnie współpracuję z kobietami w ciąży i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Możesz także odpisać, że masz, nie wiem, doktorat, skończyłeś, zrobiłeś go na AWF-ie w Poznaniu, Wrocławiu i tak dalej. Możesz także opisać właśnie, czym jeszcze się zajmujesz, co jeszcze lubisz robić, czym się pasjonujesz właśnie, tak jak tutaj czat wspomniał, jakie są Twoje cele, tak? Czyli moim celem jest stworzenie świetnego profilu w mediach społecznościowych, który będzie interesujący dla moich potencjalnych klientów, chcę zarabiać więcej pieniędzy, to tamto, to wszystko możesz napisać właśnie w tym opisie, tak żeby czat lepiej wiedział, jak się do Ciebie dostosować. Fajnie to też wspomnieć o języku, czyli właśnie, że znasz język polski, no i powiedzmy, że podstawa angielskiego, czy jakiegoś innego języka. Ja napisałem tutaj specjalnie podstawy, bo dając tutaj jakiś perfekcyjny czy coś w tym stylu język, on może je mieszać, może wtedy dać odpowiedzi po angielsku, więc lepiej dać podstawy. Jak coś tam czasem wtrąci, to sobie poradzimy, a jak będą jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, to jednak wolę je otrzymywać po polsku. Tutaj możesz się generalnie bardzo rozpisać, bo obydwie instrukcje możesz napisać aż w 1000
500 znakach. Tak widzisz, ja tutaj wykorzystałem zaledwie 291, więc naprawdę niewiele. Dobra. Drugie pole polega na tym, jak chciałbyś, aby ChatGPT odpowiadał. Więc tutaj właśnie możesz napisać te wszystkie rzeczy. Chcesz, żeby odpowiadał Ci w przyjacielskim tonie, chcesz, żeby odpowiadał Ci konkretnie, chcesz, żeby był dla Ciebie miły, chcesz, żeby był motywujący i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie zacząłem właśnie tym, że chcę, abyś zawsze zwracał się do mnie po imieniu. Jan. Każdą rozmowę rozpoczynaj od przywitania się ze mną, moim imieniem. I tak dalej, nie? Więc tutaj tak samo, jeżeli chcesz, aby to tak wyglądało, no to właśnie to możesz sobie w taki sposób napisać. Dalej, warto tutaj wspomnieć właśnie o tym, żeby za każdym razem czat pisał do Ciebie w języku prostym, albo żeby wcielał się w rolę eksperta, albo możesz to po prostu, w skrócie mówiąc, z góry dostosować w taki sposób, aby pasował on do Twoich najczęstszych zadań, najczęstszych zapytań. Czyli jak go pytasz o jakieś pojęcia, no nie wiem, słuchasz jakiejś książki kosmicznej, powiedzmy, i nie znasz się na kosmosie, ale chcesz się poznać i są tam użyte niewyjaśnione definicje, to zamiast pisać cały prompt do czatu, wciel się w rolę eksperta od nie wiem, astronomii, lotów kosmicznych i tak dalej, i powiedz mi bardzo prostym językiem, jak dla 5-latka, to i tamto, co to jest to możesz to z góry od razu tutaj napisać, że wciel się w rolę eksperta z branży XYZ, tak? Czy na przykład, jeżeli będziesz się zajmował tylko właśnie tutaj fitnessem, bo tego potrzebujesz, no to napisz, wciel się w rolę eksperta, wybitnego trenera z branży fitness, który współpracuje głównie z kobietami w ciąży, tak? Ma także, nie wiem, żonę, więc doskonale rozumie jej problemy. Musisz jak najdokładniej opisać taką sytuację, bo czat świetnie potrafi wczuć się w jakąś rolę, w rolę kogoś innego, żeby właśnie, tak jak na początku wspomniałem, opisywać uczucia, emocje i punkt widzenia właśnie takiej osoby. To, co wspomniałem na początku, on się uczy na naszych treściach, gdzieś tam szperał w internecie, no i się nauczył, tak, że mężczyźni mający kobiety w ciąży, będąc trenerami i tak dalej, działają mniej więcej w taki sposób, tak opowiadają, to rozumieją w taki sposób. Ja na końcu dopisałem sobie jeszcze, że chcę, aby za każdym razem, jak mi odpowiada na pytania, robił to w ciekawy sposób, tak, aby to było interesujące, tak, żebym po prostu łatwiej było mi to zapamiętać, no i żebym chciał dalej tego słuchać. Czat oczywiście nie przynudza, przynajmniej mi się jeszcze nigdy tak nie trafiło, żeby tak przynudził jak nauczyciele w szkole, dlatego myślę, że on generalnie jest bardzo dobrym nauczycielem, takim pomocą, wsparciem, ale jeśli chcesz, to może dodatkowo taką instrukcję, maksymalnie skróć odpowiedzi, na przykład jak tutaj mam, udzielę krótkiej odpowiedzi, maksymalnie postaraj się też mnie zainteresować, aby łatwiej było to zapamiętać. Jeśli chcesz, to cały ten prompt mogę Tobie wysłać, wyślij do mnie maila, ja go skopiuję i Tobie wyślę, albo jak potrzebujesz pomocy, to pomogę Ci go także dostosować, więc zostaw komentarz, z jakiej branży jesteś, postaram się dostosować Twój prompt, albo napisz do mnie maila kontakt@jangulczynski.pl. No i wtedy pomogę Ci to również zrobić. No dobra, kiedy mamy już gotowe te zaawansowane tutaj instrukcje, robimy tutaj sobie zapisz. I w tym momencie nasz czat zobaczysz, że będzie działał zupełnie inaczej. Przykładowo, możemy mu napisać dokładnie to samo, czyli otwórzmy sobie nowy czat i zróbmy napisz post na Facebooka o piłce nożnej. Znowu umieszczamy ten podstawowy prompt, który nie jest doskonale skonstruowany, ale chcę tu tylko i wyłącznie zobaczyć, jak on właśnie sobie z tym poradził, no i czy są zastosowane nasze tutaj właśnie dodatkowe instrukcje, tak, personalne instrukcje. Oczywiście ja nie. Widzisz? Więc przywitał się dokładnie imieniem tak, jak powinien. Oto Twój post na Facebooka o piłce nożnej. Cześć wszystkim. Okej, jest fajnie, jest krótko. Czy jest interesująco? Ktoś jest fanem? Okej, no myślę, że pod tym względem poradził sobie na pewno lepiej niż ten podstawowe zapytanie, ale tak jak widziałeś w naszym prompcie, tam wcześniej w tym dodatkowych instrukcjach, nie prosiłem go od razu, żeby był mistrzem copywritingu i tak dalej, bo ja nie chciałem, żeby on mi dawał takie odpowiedzi z góry, tylko właśnie takie coś, żeby tutaj wystarczyło, więc fajnie to tutaj działa. No dobrze. Kolejna opcja, widzę, że teraz w tym momencie jest tutaj ukryta, więc musimy chyba zapytać go o jeszcze jedną jakąś rzecz. Otwórzmy może w takim razie nowy czat i zadajmy mu jakieś inne pytania. Właśnie o to, żeby wytłumaczył to jakimś prostym, interesującym językiem. Na przykład,
Co to są znaki zodiaku? No i dajemy Enter, zobaczmy, co on tutaj nam wymyślił, zobaczmy, jaki nam udzieli odpowiedzi. Super, widzisz, mamy znak zodiaku. Okay, fajnie jest to wyjaśnione, czym one są. Bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. No i mamy od razu tutaj dopasowanie, tak? Czyli od marca. Fajnie zaczął chyba właśnie od tego momentu, gdzie się teraz znajdujemy, no bo w momencie, kiedy to nagrywam, mamy już końcówkę marca, 28 marca, więc chyba właśnie zaczął od naszej dzisiejszej daty, więc bardzo fajnie. No i opisał w zasadzie chyba wszystkie te tutaj niezbędne rzeczy do 20 marca, dokładnie, czyli wszystko się zgadza. Każdy znak zodiaku tutaj odpowiada, więc wszystko gra. Teraz mamy tutaj jeszcze taką fajną dodatkową funkcję, która bardzo niedawno powstała, czyli możliwość takiego cytatu, czyli już zupełnie wygląda to tak jak konwersacja z człowiekiem. Zobacz, kiedy sobie to zaznaczymy, to mamy tutaj właśnie taką opcję cytatu. I możemy teraz powiedzieć na przykład: powiedz coś więcej na ten temat. Dobra, powiedział dokładnie to samo, co powiedział wcześniej, więc nic szczególnie nowego nam tutaj nie wymyśli, ale mogę Ci przy okazji pokazać, że jeżeli czat widzi, że tworzy coś nie takiego jak chcesz, to możesz tutaj zatrzymać jego odpowiedź, aby szybciej zdać nową, kolejną, bardziej taką związaną z tym, co chcesz. Ta opcja szczególnie przydaje się w momencie, kiedy korzystasz z płatnej wersji czatu. Akurat w tej darmowej nie ma tutaj żadnych limitów, ale w płatnej jest limit zapytań na godzinę, więc po prostu marnujesz swoje możliwe tokeny, dlatego warto je jest tutaj zatrzymać. Kolejna opcja, którą chcę Ci pokazać, to jest właśnie czytanie na głos, czyli tutaj pojawia się tutaj taki fajny mikrofonik. Jednak tak jak widziałeś pewnie, przed chwilą on nie był dostępny, były tylko możliwość właśnie tutaj kopiowania, ponownego wygenerowania odpowiedzi, no albo dania jakiejś informacji zwrotnej, czy to wszystko nam się zgadza, czy to nam się podoba. Jeszcze pokażę Ci tutaj przy okazji, jak działa generowanie ponowne. To właśnie kiedy klikasz to dostaniesz trochę inną odpowiedź. Tak? Czyli właśnie na przykład jak dał nam w tych podpunktach, to teraz może nam da w niepodpunktach. O, widzisz, już wygląda ta odpowiedź zupełnie inaczej, jest już bardziej opisowa, więc możesz albo poprosić go, dając mu zapytanie: napisz mi to nie w podpunktach, tylko jako tekst, albo generalnie to, co chcesz, albo może po prostu kliknąć generuj ponownie. Generuj ponownie jest takim trochę losowym, powiedzmy, generowaniem. Po prostu czat spróbuje ponownie zrozumieć Twoje ostatnie zapytanie i ponownie się do niego odnieść i ponownie coś stworzyć. Więc to nie znaczy, że efekt będzie zupełnie inny, ale możesz tego spróbować, zobaczyć, jak to działa. Dobrze, teraz przejdźmy do czytania na głos naszych tutaj wiadomości. Aby to aktywować, trzeba zmienić z powrotem język, no bo jednak kiedy zmieniliśmy na język polski, to parę funkcji tutaj uciekło, więc wracamy. Tutaj klikamy w nasze konto, następnie robimy ustawienia i teraz w ustawieniach klikamy właśnie tutaj, gdzie mamy language i z języka polskiego zmieniamy, możesz sobie zmienić na właśnie angielski, jak chcesz, albo na autodetect. Ja proponuję autodetect, wtedy na pewno to zadziała. Co prawda nie wiem, czemu to mi wykrywa angielski, pewnie dlatego, że korzystam właśnie z angielskiej wersji systemowej, bo sobie zmieniłem język na angielski, więc generalnie ok. Czasami wykrywa to po IP, czasami po języku przeglądarki, różnie to bywa. Więc zostawmy auto detect. Teraz pojawia nam się tutaj taka druga możliwość, druga zakładka pomiędzy tymi dwoma. Będzie tutaj właśnie speech, czyli mówienie na głos. Spokojnie, on mówi w języku polskim, więc zaraz zobaczysz wszystko, jak to działa. Tutaj mamy voice, czyli nasze głosy. Jak klikniemy w tą listę, pojawia nam się tutaj kilka ciekawych głosów, które możemy sobie wybrać. Niestety tu bezpośrednio nie widzę możliwości, że możemy go podsłuchać, jak on działa, więc trzeba to zamknąć po wybraniu, no a następnie kliknąć sobie po prostu tutaj w podglądzie jakiejś wiadomości odsłuch. Nie wiem, jak to słychać, podejrzewam, że trochę kiepsko, bo zazwyczaj jak się nagrywa głos z mikrofonów, to będzie to kiepska jakość, ale musimy uwierzyć, że działa. Jeśli stwierdza, że ten głos jednak nie jest fajny, to wracamy z powrotem w te ustawienia, z powrotem zakładka speech i zmieniamy z, nie wiem, co to zajmie, Juniper, nie wiem, jak to się czyta, zmienimy na przykład Beatrice, prawdopodobnie tak się to czyta, zamykamy i możemy sobie spróbować odtworzyć ponownie. I mamy tutaj już zupełnie inny głos, zupełnie inny dźwięk. Mi osobiście najbardziej podoba się ten głos
ostatni, ten Beatrice, który właśnie teraz włączyłem, nie Beatrice, przepraszam, Breeze, nie wiem, jak się czyta tutaj, chyba to są wymyślone imiona. Tak jest kobieco-męski, bym go tak określił, więc mi się on osobiście nie podoba. Tak ja sobie zmieniam tutaj na Sky. On jest dla mnie sympatyczny, przynajmniej dla mojego ucha. No dobrze, mamy omówioną już kolejną część, kolejną fajną funkcję czatu, czyli właśnie czytanie na głos tych wiadomości. Możesz się z nim kontaktować właśnie tutaj poprzez mówienie na głos, jeżeli korzystasz z aplikacji, albo możesz pisać tutaj lub dyktować. Możesz dyktować. Niestety nie ma tutaj takiego mikrofoniku w wersji tutaj na komputer, no ale możesz dyktować w taki sposób, jak ja to robię, czyli chcieć mieć skrót klawiszowy, przez który zrobisz wprowadzanie, no i wtedy jest zamiana tekstu na mowę. Mowy na tekst. Jednak to jest już systemowa funkcja, a nie tutaj bezpośrednio z czatu. Ok. Kolejną rzecz to prawdopodobnie tutaj już też zwrócić uwagę na to, jak tutaj z boku zaczęły nam się tworzyć nowe okienka. Tutaj jest archiwum naszych czatów, czyli to wszystko, co wcześniej prowadziliśmy, jakie konwersacje, to one się tutaj stworzyły. Tak, czyli możemy tutaj zadać kolejne pytanie. Jakie konto pocztowe jest najlepsze? Dajemy mu Enter. I on daje nam jakieś odpowiedzi. I teraz zobacz, właśnie w tym miejscu mamy nazwane to teraz jako nowy czat, ale za chwilkę ta nazwa tutaj czatu zostanie zmieniona, no prawdopodobnie jakiś taki związany z naszym tematem. Zobacz, przeskakujemy sobie na znak zodiaku, nowy czat. No, coś długo mu to zajmuje zaskoczenie. Zróbmy sobie odśwież i teraz już na pewno będzie OK. I tak widzisz, mamy najlepsze konta pocztowe. I tak zostało to nazwane. Tutaj mamy jeszcze znaczniki czasowe, czyli mamy z dzisiaj, jak dalej ze scrollem będziemy mieli pewnie z ostatnich tam poprzednich 30 dni, tak jak widziałem, ale zostaniemy na tym dzisiaj. No i w ten sposób możesz sobie łatwo przełączać między konwersacjami, po prostu do nich wracać. One tutaj są zapisywane. Mamy z powrotem właśnie, co musisz wiedzieć o kontach pocztowych, jak wybrać najlepsze, to o co zapytaliśmy. Tu mamy znaki zodiaku, czyli to, o czym rozmawialiśmy podczas testów robionych chwilę wcześniej. No i co dalej można z tym zrobić? Mamy tutaj przy każdym z tych czatów takie dwie możliwości. To okienko je archiwizuje, czyli wyrzuca, można powiedzieć, właśnie do kosza, do archiwum. Jeżeli klikniemy w te kropeczki, to możemy zrobić tutaj kilka ciekawych możliwości. Możemy także, znaczy tu akurat go usuwamy, a nie archiwizujemy, więc usuwamy go w tym momencie już tutaj na zawsze. Możemy zmienić sobie jego nazwę albo go udostępnić. Zmiana nazwy jest bardzo fajną opcją, no bo możesz wtedy sobie nazwać coś, co dla Ciebie jeszcze ważniejszego, na przykład notatka ze studiów i tak dalej, nie? I mamy notatkę ze studiów. Tak widzisz, teraz się zmieniła notatka, mamy zmienione. Dzięki temu łatwiej będzie nam to tutaj odnaleźć na liście. No i mamy jeszcze opcję share, czyli udostępniania. Kiedy sobie w to klikniemy, to możemy właśnie w takie notatki, możemy właśnie sobie ten czat po prostu udostępnić komuś innemu. No dobrze, a więc to tyle, jeśli chodzi o podstawową obsługę czatu GPT. Mam nadzieję, że teraz już znasz wszystkie podstawy, jak się po nim poruszać, jak to mniej więcej działa, jak tworzyć prompty do czatu GPT. I tutaj jeszcze tylko Ci wspomnę, jak byś chciał aktywować czat do wersji właśnie tej płatnej, to tutaj właśnie prawdopodobnie zaraz gdzieś nad Twoim kontem, u mnie akurat jest opcja odśwież, odnów, u Ciebie może być po prostu coś w stylu upgrade albo kup, po prostu będziesz widział tutaj właśnie taką opcję, wejdź do wersji plus. Kiedy to klikniesz, pokaże Ci się plan subskrypcyjny, ile to kosztuje, jak to wygląda. Przecież myślę przez ten proces bardzo, bardzo szybko. I wtedy tutaj w okienku, gdzie będziesz mieć tutaj chat GPT 3,5, klikasz sobie w to i masz automatycznie wtedy możliwość korzystania także z czatu GPT-4. Tak widzisz, on u mnie tutaj jest wyłączony, no ale jak go zaktualizujesz, będziesz mógł korzystać właśnie także z generowania obrazów. Ten czat będzie znacznie bardziej zaawansowany, będzie mógł też korzystać z internetu, czyli na przykład szukać na bieżąco. No po prostu w skrócie mówiąc, dostęp do znacznie większej bazy wiedzy, tworzyć będzie mógł znacznie lepsze treści. Jednak przetestuj sobie to rozwiązanie i daj mi znać w komentarzu, jeżeli jest to Twoje pierwsze użycie czatu GPT, czy ten poradnik Ci pomógł, wprowadził Cię w świat sztucznej inteligencji, obsługi czatu GPT. Jeżeli masz jakiekolwiek dalsze pytania związane z obsługą tego narzędzia, to zadaj pytania w komentarzu, a po więcej narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją obserwuj mój profil